Daleko stąd, za 7 domem, Polak miał upór twardszy niż stal. Na negro ziemi, filipińskim słońcu postawił ślad, zostawił swój znak. Papier na papier, dzień po dniu, ktoś chciał mu wyrwać każdy grosz. Oszust za rogiem, złodziej za murem, a on szedł dalej. Dzień dobry w nowym dniu z budowy Filipiny. Michał Dudkowski, Duduś Family. Rozpoczęliśmy pracę, jest godzina 8:25. 29 pracowników dzisiaj. Jesteśmy w trakcie właśnie wymierzania, bo brakuje nam paru metrów. Znaczy kopnęliśmy się na swoją niekorzyść w paru metrach i musimy wymierzyć dokładnie, gdzie będzie droga. Droga jest szerokości 5 metrów. W teorii od tych tutaj metalowych rzeczy do Gerlin, ale to jest więcej niż 5 metrów i zyskamy troszeczkę większą przestrzeń, jak dobrze mi się wydaje, z tyłu resort, tak? Też ogrodzenie nie będzie, powiedzmy, równoległe do budynku, bo będzie się rozszerzać, tutaj będzie wąsko, a z tamtej strony będzie się rozszerzać. Dobrze, bo tamta strona jest dużo bardziej w cieniu zrobiona. Za tym idzie, będzie można zrobić tam jakiś placyk zabaw dla dzieci. Taki jest plan. Tutaj na tym śmietnisku, że tak powiem. No i pracujemy powoli. Zaczynamy dzisiaj kłaść podłogę w łazienkach. To Wam pokażę później, jak już położą parę płytek, żeby było ok. Powiedziałem, weźcie, nie zaczynajcie wszystkiego po trochu. Brakuje nam znowu ludzi. Gdyby byli dzisiaj wszyscy, to byśmy mieli 33, ale jeden się zwolnił, 3 pojechało na party, imprezę i tak to wygląda. Yes, what you want to say today? How are you? I am sad, Why? because people is so greedy when in terms with their lot. They cannot even donate for the right of way. You see that there? No, ludzie są chciwi, no co We Wam even powiem. pay for cutting the coconut trees. No, And wierz that- mi, in Poland byśmy and musieli you zapłacić see- więcej. You see how it looks. It's so curved and it's so dangerous. You know, the owner of that lot there donated a lot also to, you see, it's final already when there's a post. So if it's like that, it's so kurbada because that owner of this lot never donate. Even his coconut tree is gonna pour down. You don't even donate. I do not understand. Like the barangay asked us to donate. that. Jelin jest po prostu zła, bo jest bardzo chciwy, skąpy. Tutaj sąsiad i nie podarował barangajowi na drogę swojej części, także żeśmy trochę my, trochę on. Wszystko musieliśmy my podarować. It's about to fall down their tree, coconut tree. No okej, and he fall down, he pay. No. You think they will pay? No. No oczywiście, że nie zapłaci. I Musieliśmy don't ściąć tam jedną palmę na wszelki wypadek, żeby nie poleciała na budynek czy ogrodzenie, prawda? Bo była bardzo położona w stronę drogi i to był taki rzecz newralgiczna, że tak powiem. Dobra, przejdźmy się chwilę po budowie. Tutaj dalej plastrujemy, tynkujemy ściany. Tutaj też. Tutaj kładziemy jeszcze cement, też tynkujemy na górze. No i tam już maluje. Zaczął malować tam. Nie wygląda to źle, powiem Wam. No i tutaj też kontynuujemy płytki w basenie. Sporo tych płyt, ale towaru no commento. Zdejmują formy właśnie tam ze zjeżdżalni, tej podstawy. Tutaj widzę, zaczął czyścić. Zaczął czyścić spawy.
Tych stąd dwie osoby, co były wczoraj, przenieśliśmy na kładzenie płytek w łazience. Tu zaczęli tynkować dalej, tutaj przód, no i tam kontynuują też schody. No na teraz to tak wygląda. Zobaczymy, jakie zmiany będą za 2 godzinki. Pójdę się przejść, prawda, też do apartamentów, bo widzę, że zaczęli podłogę w apartamencie numer 5 i w apartamencie numer 6. W apartamencie numer 3 kontynuują podłogę. W 2 i w 4 jest skończona. Tak to na teraz wygląda. No i też kończymy tutaj czyścić te fugi w restauracji. Kupiłem tu taką automatyczną podlewaczkę. Działa to tak sobie, że tak powiem. No słabo działa, nie wiem dlaczego, ale słabo działa. Coś tam leci, ale jakby chciało, a nie mogło. Na razie wystarczy tak, jak jest. Co oni tutaj będą robić? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Przyjechał piasek. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale dobra. I don't know, it's a good idea. Broken details. You know? Broken details. You know? Why don't secure the swimming pool? No. Zobaczymy, czy zniszczą płytki, czy nie. Oh! Ah, sige lang. No I tell you, no. Ala! Forward. No, jestem ciekawy, ile płytek będzie zniszczonych. I'm very curious how many tails broken. There is more. Now it's start broken, look, because it's much from high. Much Oh, more. you didn't tell. So What I forward. don't tell. Oh! Look, he broken one more from the... Stop! Forward! I... O, no. Było blisko, żeby tam popsuł rusztowanie. Maybe not there anymore. There at the down. Dito na lang, oh. Going down. Forward na lang, guro na. Agnes kupiła taczkę? Zerwało się. No, jeszcze Charlie tutaj dodaje swojego. O, i sobie usiadł. Słuchajcie, tam mamy oczywiście poprawki, jeśli chodzi o skim coat. No i tam widać powoli duże postępy na zjeżdżalni. Widać tu? Więc tak wygląda nasza praca na dzisiaj. Tutaj też
1.6 jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Czy to coś daje, czy nie. No ogólnie kolorek ładnie wygląda. Tutaj też mamy zrobione, kończę plastrować tą część, jeśli chodzi o pustaki i też od środka. Dzisiaj o godzinie 14 przyjedzie jeszcze geodeta wyznaczyć ogrodzenie te z tyłu budynku, żebyśmy nie zrobili niczego z błędem. A Charlie odpoczywa w cieniu sobie. Tak? Odpoczywasz sobie, Charlie? Płytki, tak? W tej chwili 3 osoby pracują, 2 kładą, a 1 czyści. Idziemy zaraz do apartamentów, ale najpierw pokażę wam tutaj z tyłu, jak to wygląda. Tutaj dalej zrobili trochę inną metodą niż tam. Tutaj czyścimy i spawamy. Wszystkie spawy. I tu wszystko jest poprawione. A zjeżdżalnia wygląda właśnie w ten sposób. Można już po niej chodzić. Mamy też taką siatkę metalową. Zaraz wam z góry pokażę, jak to będzie wyglądało. Tutaj mamy pokój numer 3. Jest docinka w tym momencie. Idziemy do pokoju numer 2. Pokój numer 2. Tu mamy taką siatkę. I ten pokój, można powiedzieć, jest skończony. Płytki w basenie z tego punktu. Czy tutaj coś się dzieje? Nie, tutaj nie. Na razie przynieśli płytki. Potem będą musieli policzyć. Tu jest kabel, widzę. Idziemy na górę, zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj kontynuują plastrowanie tutaj słupu i tamtej ściany. Trzeba uważać na głowę. I zaczęli kłaść płytki w It's defected. łazience tutaj. Tak będzie wyglądało płytki w łazience. Poziom jest zachowany. Tutaj widzicie poprawki gładzi są robione. Te są 3 słupy. Pytaliście się o barierki, czy będą. Są 3 barierki zamontowane. Znaczy 3 te będą pomiędzy tym, będą relingi normalnie. Nie będzie skakania z balkonów do basenu.
Idziemy dalej. Tu są takie te płytki będą na podłogę w łazience. I zaczęli kłaść płytki tutaj w pokoju numer 5. No tak jak jest jasno, to ładniej wyglądają te płytki. Trzeba przyznać. Z tymi płytkami na podłodze, te płytki z tymi płytkami tutaj będą ładnie wyglądać. Zobaczmy jeszcze ostatni pokój, czy coś tam się zmieniło, czy nie. Tutaj na razie rozrabiają ceny. Też tutaj przygotowuję pod podłogę, a tutaj naprawiamy w ładzie. I zobaczcie, jak wygląda tak naprawdę zjeżdżalnia. No troszeczkę będą wypadać tutaj z tego. Ogólnie wygląda fajnie. To tyle zmian na ten moment, jeśli o to chodzi. No i no tutaj też poprawia gładzie, są poprawiane. Tego nie widać, bo nie mamy dobrego światła, tym bardziej, że jest za jasno na Filipinach, żeby widzieć wszystkie te. Dopiero jak pomalujemy na inny kolor, to będzie to widoczne. A tutaj się okazało, że droga będzie, ogrodzenie będzie aż tam. I i tutaj będziemy mieli taki spory plac tak naprawdę. No kolejne jakieś 56, no ze 100 metrów kwadratowych tak naprawdę. Tam, ten płot, który będzie po prostu z tyłu, nie będzie równolegle do budynku. Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony będzie, nie wiem, przypominać, że wszystko jest krzywe. O. Co chwila wychodzą jakieś ciekawe szlaczki, o których też nie mogę wam powiedzieć, ale po przerwie pewnie zaczną to wyrównywać, stąd jakiś pierwszy zjazd zaliczony. Używamy, jeśli chodzi o zjeżdżalnię, używamy zbrojenia dziesiątek i dwunastek. Wydaje mi się, że żeby ktoś przypadkiem nie wypadł. Jak stamtąd będzie zjeżdżał, tutaj może wypaść. W tej ostatniej części. Dostaliśmy informację od firmy solarnej, że no, panele są już na Filipinach, ale cały czas jadą. Wątpię, żeby w tym tygodniu zainstalowali. O, tu jakieś przygotowania dla gości. Mają dzisiaj goście przyjechać. Goście z Nowej Zelandii. Wczoraj ich widzieliście chyba na vlogu. Mamy godzinę 13:30. Zobaczmy, co do tej pory zrobili. Tam cały czas plastrują. Tu zaraz będzie wylewał cement.
No, najpierw polewa wodą. Wydaje mi się, że więcej będzie potrzebne. No taki ładny, gęsty. Tutaj są płytki do pokoju pracowniczego. Jerlin pilnuje, jak ten Cerber. Tam macie poprawione skim coat. The one who plaster don't have any more mix. We are lacking in labor. No, they are just standing there because no supply. A, They are waiting for the labor to give them. not good. Yeah, look at them there. Brakuje nam pomocników. Tak naprawdę. Brakuje pomocników. Płytki tak wyglądają. No jest ułożone, nie wiem, może z 30% basenu podłogi, może 20%. Brakuje nam pomocników i pracownicy nie mają czasu, nie mają tego, nie mają cementu do tynkowania. Tutaj testujemy ten specyfik. Taki. Jak to wygląda? Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Cały czas się zastanawiam, chyba jednak zlecę firmie profesjonalnej położenie fugi. Wyjdzie mi to trochę więcej pieniędzy, ale może koniec końców zaoszczędzę na tym, że cały czas jedna czy dwie osoby czyszczą i tego się doczyścić nie da. Brakuje nam pracowników najniższego szczebla. Zobaczcie sobie tam zjeżdżalnię. Cały czas robią zbrojenie. Słuchajcie, przyjechał tutaj geodeta. W tej chwili geodeta zabrał się za sprawdzanie punktów. W teorii to się nazywa relokacja, prawda? A w praktyce no brakuje, nie wiemy, którym mochonom możemy wierzyć, ponieważ ta działka była mierzona ze 3 razy, chyba był survey. My raz mierzyliśmy i były wyznaczone punkty. Przed nami był jeszcze, mierzył wcześniejszy właściciel, a my mierzyliśmy po to, żeby sprawdzić, prawda? I nie wszystkie mochony są, możemy im ufać, że są w dobrym miejscu. Nie chcemy się pomylić, bo to będzie dużo pieniędzy po prostu, żeby niszczyć płot albo coś, tak? Więc musimy ustalić, gdzie jest ta ściana tej drogi, tej części drogi. W którym miejscu jest zakręt i w którym miejscu się zaczyna droga. A właśnie poprawiamy cały czas ten skim coat, żeby było wszystko ładnie i równo. Tutaj widzę, jeszcze jest niepołożony. Tutaj też nie jest położony, ale to wszystko jak założymy panele. No chcą plastiki, ja mówię nie, no ma być to jak ściana, tak? Albo zielone płyty, albo nie wiem, hard deflex, coś innego. No tutaj robią pomiary. W tym miejscu powinno się zakończać. 20. Oh, kasaligi ko. Sobra dyan.
40 gud na. 43 meters. Dala sa ligi. Kato na lang 8 o 9. Oh, 8, 9 lang. W tym miejscu powinno się zakończać, tak naprawdę zaczynać zakręt, jeśli chodzi o ogrodzenie. Więc 167. Ha. Kapsa mo na yung kwan gud. To jest wjazd. Oczywiście go cofniemy sobie. Smohon? 9. Wala, boy. I-check ko Wala na yung ako. mohon. Ulot bisa. Pag naan, nakasarapan ako din naan dali. Mga kami to 12 dollars. In here, it's no one touch that. Hintay, abog kay sir ha? Eh, więc tu będziemy musieli cofnąć i tu będzie wjazd. A? Pero naman kayo mo survey ano tanan dyan sa kanang mga kuruan donate. Dugay kay lagi na pa masin mo adit ana. No, słuchajcie, oficjalnie kolejny raz mamy tutaj zainstalowany właśnie pionek, który wyznacza koniec naszej ziemi. Słuchajcie, skończyliśmy, zajęło to ponad 2 godziny, jeśli chodzi o podział ziemi tutaj. No i trochę się zdziwiliśmy, bo myśleliśmy, że mamy trochę więcej, no ale tak zawsze jest, że chce się więcej, a ma się mniej. O, i jeszcze przy okazji popsuł się silnik od naszego miksera. Linka się urwała, już któryś raz z rzędu. Możecie zobaczyć, jak sprawia. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Mamy kontynuację płytek. Na końcu Wam pokażę tak naprawdę, jak wygląda slajd z góry. Na razie jest za jasno i tam pracują. Musimy chwilę odpocząć, bo doszliśmy wreszcie do tego, gdzie jest nasza ziemia się kończy. Ale nie, to już wcześniej wiedzieliśmy o tym, tylko po prostu zostały zniszczone te słupki mochone. Teraz już wiemy gdzie i możemy zrobić layout i zamówić koparkę. 17. Koniec pracy. Zobaczmy, co zrobili. Na wstępie, no to tutaj to zasypali. Przynajmniej po części. Tak. Teraz pójdę Wam pokazać płytki, jak tam wyglądają na górze. Najpierw muszę pójść na spotkanie. Tutaj troszeczkę zrobili, ale niedużo. Tak jak widzicie, ten post został zrobiony, wyrównany. No i tutaj te 2 metry. Tutaj zaczęliśmy przygotowywać podposty. Tak naprawdę tu mamy ten machon. O, jest zrobiony. I tutaj jest zrobiony. Żeby to się nie popsuło. I też tam jest tak zrobione. Jutro będzie gorszy dzień, ponieważ 3 osoby idą na urlop. Potrzebujemy 3 nowych pracowników. Tak to tutaj wygląda. Czekamy na... Tak naprawdę tutaj zaczęli wylewać już pierwszy schodek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 jest podstawą. 8 schodków, z tej strony będzie rampa, tak jak Wam ostatnio mówiłem. No i to będzie level 0, tak? Tu będzie normalnie parking.
tam będzie parking. Jeszcze bardziej będą musieli wykopać. Tak to wygląda. Bo to będzie, nasz septic tank będzie parkingiem. Coś mi się wydaje, że z tej strony też będziemy musieli zatynkować te ściany, bo będą brzydko wyglądały. No nie, no nie może być tak. Chociaż taki, kurde, mogę wam taki joke zrobić. Taki miałem plan. Nie tynkując ścian z tej strony, że jak będziecie przyjeżdżać, to super resort i nikt go nie będzie mógł w stanie rozpoznać, jak wygląda w środku z zewnątrz. Była taka opcja. Słuchajcie, pójdziemy teraz jeszcze do wszystkich pokoi, pokażę wam i też pokażę wam, co zrobili ze zjeżdżalnią. Wiem, że zaczęli kłaść płytki w łazienkach, nie wiem w ilu, ale zaraz obliczymy sobie i zobaczymy. Więc tak, zaczniemy sobie od góry. Pokój numer 4 wygląda tak. I łazieneczka. Jeszcze zostało raz, dwa, trzy, 4,5 płytki. Jeśli chodzi o łazienkę. Na razie trochę ciemno, ale podobają mi się te płytki. Takie marmurowe ala. Idziemy do pokoju numer 5. Tu oczywiście te ściany już zostały chyba zrobione prawie w 100%, jeśli chodzi o skim coat. Tu mamy kolejny pokój. To świeże płytki położone. Nie za dużo dzisiaj, ale to chyba wszystko dzisiaj zostało położone. Takie same jak w pokoju numer 2. I ostatni pokój, pokój numer 6. Tutaj nic. Tutaj nic, tam będzie ta jedna ściana taka strokata i tyle. I zjeżdżalnia od góry. No zaczęło to wyglądać. Patrzcie, siatkę położyli. Możliwe, że jutro albo pojutrze będą plastrować zjeżdżalnię. A potem już niedaleko będzie do całej reszty. Tak, małymi kroczkami do przodu. Fajnie. Jak widzicie, tamten macho, nie wiem, czy tam pokazać wam takie, o, gdzieś tutaj będzie kończyła się ziemia. Więc tutaj będzie takie jakieś z 11-12 metrów, no ze 100 metrów kwadratowych niezagospodarowanej przestrzeni, na co chcemy to przeznaczyć właśnie na jakieś kubo takie do siedzenia albo coś podobnego. Jeszcze brakuje jednej rzeczy, którą chyba muszę zrobić, chociaż się zastanawiam, czy ją zrobić. Tutaj dać prysznic, taki wiecie, zewnętrzny. Tutaj albo na tamtym ogrodzeniu jeszcze jest opcja. To są dwie opcje, żeby dać prysznic. Dajcie znać, chyba powinien być prysznic, chociaż wiecie, macie prysznic w pokojach, ale żeby nogi sobie opłukać coś tam, mi się wydaje, że tutaj damy prysznic. Tutaj sobie zrobimy taki prysznic przy albo przy samym wejściu. Nie, przy samym wejściu to nie. Tam przy ścianie zrobimy prysznic. Jest taka opcja. Żebyście sobie nóżki opłukali czy coś. No. Basen wygląda w ten sposób. No nie ma jeszcze połowy położonej. Nie ma. Jeszcze raz, dwa, 3 takie paski. Wydaje mi się, że to jest krzywo, ale jest prosto. Znaczy musi być prosto. Nikt się nie będzie czepiał paru centymetrów. W tym pokoju nic się nie dzieje. W numerze 1. W pokoju numer 2 płytki zostały położone i już jest zrobione. Tutaj jest położone specjalnie, żeby nie chodzić, bo ten pasek jest zrobiony, więc tam nie będziemy wchodzić. Tak wygląda pokój numer 2. Dobra, pokój numer 3. Zostały tam 2 płytki i tam przy ścianie. Tak to wygląda. No i nasza kochana zjeżdżalnia.
Została założona siatka. Jeszcze muszą, tutaj brakuje, trzeba będzie podocinać. Metalowa siatka, trochę droższa, ale musi być. Jeszcze z drugiej strony. Pójdziemy sobie na górę, zobaczymy jak to wygląda. Dzisiaj też cały dzień pracowali nad schodami. Jeszcze dużo do czyszczenia brakuje. Tak wyglądają nasze schodki. Dobra. I tak wygląda zjeżdżalnia. Od góry. Boję się tego ostatniego zakrętu, żeby ktoś z niego nie wypadł. Ale chyba nie powinno być tak źle. Jak 100 kilo wpadnie. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba ten zjeżdżalnia. No i tutaj z tej strony też zrobili trochę inną techniką. Postawili halobloki i zamurowali i na tym będą robić zjeżdżalnię. Ogólnie wygląda fajnie. Tak to z tej strony wygląda. Tutaj jeszcze cała ściana, jeśli chodzi o skim coat. Tam trzeba poprawić. Tutaj oczywiście zostało poprawione. No i tutaj też będzie dużo poprawek. To jeszcze sporo roboty. No z tego miejsca to chyba wszystko, jeśli chodzi o budowę. Idę do znajomych. Odwiedzili nas znajomi, prawda? Z Nowej Zelandii. YouTuberzy, co zarabiają na YouTubach, na filmach. Grilla mamy dzisiaj, nie nagrywałem wam, bo jestem zajęty, cały czas nadrabiam filmy. Tak? O, co oni robią? Magkano yung class? 50 sa pangit, 100 sa maganda. Ha? Larga na. Pati lang, ma'am. Gamit ko naman. O, tutaj to chłodniutko. It's okay. A, Yeah. Lily, you don't know how to count. Who give you phone, Mati? Dobra, widzimy się zaraz na Q&A. Słuchajcie, dogrywam obiecane Q&A. Zacznę od paru pytań, które po prostu tam gdzieś mi się nawinęły w poprzednich filmach. Teraz sporo się u nas dzieje. I mam dużo zdjęć po prostu na telefonie. Dobra. Formoza 4033 napisał: jeśli sprawa sądowa dojdzie do końca, złodzieje zostaną skazani, to odzyskacie pieniądze, oddadzą wam. I jak jest tak dużo poszkodowanych? Słuchajcie, jeśli chodzi o sprawę, no to my się już pogodziliśmy z tym, że stracimy te pieniądze. Mi bardziej zależy na tym, żeby trafili do więzienia. I wiadomo, sąd, znaczy w teorii, prawda, sąd sprawdzi, czy mają pieniądze i coś im zabierze, prawda? Wiem, że jedna z osób, czyli ta filipińska prawniczka, posiada co najmniej jedno mieszkanie tutaj w Dumaguete, 2 mieszkania w Dumaguete, więc w teorii jakieś tam pieniądze ma. On, z tego co wiem, też ma pieniądze, bo pewnym osobom oddał pieniądze parę tygodni temu przymusowo. Więc zobaczymy, jak to będzie. My nie liczymy na to, że odzyskamy pieniądze,
Raczej nam zależy, żeby po prostu wsadzić ich do więzienia. Dobra. Kolejne pytanie. KOS 521. Masz tłumaczenie na rosyjski, ukraiński, a na polski za duży koszt? Słuchajcie, nie wiem jak to jest, że mam jakieś inne tłumaczenia. Ogólnie w filmach mam tłumaczenie tylko i wyłącznie na angielski. To tłumaczenie, jeśli chodzi o tłumaczenia, to tłumaczenia robi automatycznie YouTube i sam dodaje. Czasami się wyświetla, że mam, nie wiem, 20 tłumaczeń, ale w większości przypadków tłumaczę tylko i wyłącznie na angielski moje filmy. Co tam, Mati? Więc nie wiem, dlaczego ktoś tłumaczy na rosyjski czy ukraiński, ale film jest głównie po polsku z tam wstawkami angielskimi i to tyle. Kolejne pytanie. Waikiki88. Pytanie, czy warto się zaszczepiać jadąc na Filipiny? Jak to było w moim przypadku? Nie, na Filipiny do Tajlandii nie trzeba się zaszczepiać. Oczywiście pod warunkiem, że miałeś wszystkie te szczepienia, które mieliśmy jako dzieci, tak? Jeśli chodzi o szczepienia, no to głównie są wymagane w Afryce, tak? Takie jak dur brzuszny. Jak jechałem na Madagaskar, robiłem parę dodatkowych szczepień, ale też mi nie były do niczego potrzebne. Jest kilku krajów w Afryce, gdzie musisz mieć wymagane szczepienia, jeśli chcesz mieć na przykład nawet międzylądowanie, z tego co wiem, ale na pewno, nie wiem czy przy międzylądowaniu, ale na pewno przy wjeździe do kraju musisz mieć szczepienia. Osobiście mam książeczkę, mam żółtą książeczkę taką z szczepień, prawda? I tam mam szczepienia, ale nie miałem tych szczepień, które mam w tej książeczce, kiedy jeździłem do Tajlandii i na Filipiny, prawda, tutaj do Azji Południowo-Wschodniej. Z tego co wiem, to większość krajów w Azji Południowo-Wschodniej nie wymaga żadnych szczepień. Dobra, jedziemy z kolejnym pytaniem. Oczywiście, jeśli macie inne informacje, możecie napisać w komentarzu. Ale mówię, interesowałem się głównie jeśli chodzi o Afrykę, bo tam niektóre kraje wymagały. Maciej W.8802. Pytanie mam, czy w pokojach będzie słychać sąsiadów przy ścianie? Przez ścianę. Słuchaj, no to jeśli mieszkałeś w bloku, no to wiesz jak to jest. Jak są głośno, to słychać. Mam plan taki, że między pokojami jedną ścianę, prawda, od strony łóżka wyłożę takimi matami, jak mam powiedzmy za sobą. One trochę wygłuszą. To wszystko się okaże tak naprawdę jak otworzymy, ale taki jest plan, żeby jedną ścianę, prawda, wyłożyć takimi matami, jeszcze nie wiem jakiego koloru, żeby jakiś taki design zrobić i przy okazji troszkę wygłuszyć. A w bloku, no jeśli ktoś krzyczy obok w pokoju, no to będzie słychać, no to jest normalne. Dobra, kolejne pytanie. Anna Franczuk, myślnik ATU 5809. A co będzie w pokoju w części nad łazienką? Tam jest taka wnęka. Czyżby dodatkowe spanie, czy miejsce na walizki? W większości będzie dodatkowe spanie. Tam będzie, raczej do nas ludzie nie będą przyjeżdżali na długi okres, prawda? Tylko żeby tą okolicę zwiedzić. Takie jest zamierzenie tych pokoi, tak? Tutaj 3, może 4 dni, jak ktoś się bardzo uprze, chyba że chce mieć po prostu miejsce wypadowe od nas, no to też nie ma tragedii, bo na City Hall można wypaść, na Apo Island, na Cebu, ale tutaj mówię, ten rejon tak naprawdę, no to według mnie to są 4 dni pozwiedzać, co jest może 5, prawda, z jakimś jednym dniem relaksu pozwiedzać, może tydzień maksymalnie, więc tam nikt nie będzie targał dużych walizek, a maksymalnie liczę, że 2 osoby przyjadą, będą miały 2 duże walizki, no to da się je rozłożyć w pokoju, tak? Bez problemu. I będzie jeszcze jak przejść. Dobra, kolejne pytanie. Janka 4123. Witam. Jakie wyposażenie będzie miał pokój? Będzie TV, będzie Wi-Fi? Od kiedy można rezerwację robić? Pozdrawiam. Cześć Janka. No oczywiście, no, telewizor będzie i Wi-Fi będzie. To jest takie, wiecie, no, podstawa, prawda? O tyle fajnie, że tutaj te Wi-Fi jest dużo, dużo szybsze niż w Polsce w resortach, w hotelach, po których jeździliśmy. Tutaj, no my mamy w tej chwili 600 megabitów na sekundę pobierania i wysyłania.
Więc liczę, że jak to się rozłoży nawet na te 20 osób w resorcie, no to dalej będzie dobrze. Jest dostępne wykupienie większego połączenia do 1000 megabitów, albo oczywiście można zrobić drugie i połączyć. Z tym nie będzie problemu. Internet dla nas, jak wiecie, też jest bardzo ważny, więc tutaj nie będziemy dawać ograniczeń, jeśli chodzi o korzystanie z internetu, tak jak w niektórych hotelach jest, że maksymalnie macie pobieranie powiedzmy 30 megabitów na sekundę. Tak to z mojej strony wygląda. No i tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o pytania. Jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz taktyczny i widzimy się już jutro. Trzymajcie się.